Na kanale Inspirello jest już ponad 1000 filmów i gdy kręcę kolejny, to mam poczucie, że chyba wszystko już było. Bardzo trudno mi znaleźć pomysł albo rzecz do ozdobienia, która jest taką nówką nieśmiganą. Będzie po raz pierwszy. I tym razem nie do końca mi się udało, ponieważ pojemniki na mydło już były, ale pojemniki na mydło w pudełku jeszcze nie, więc powiedzmy, że taki sukces 50/50. Pudełko można od razu przelecieć białą farbą akrylową, natomiast pojemniki bez względu na to, z czego one będą, czy będą szklane, plastikowe czy metalowe, warto przelecieć primerem, a potem farbą i takie kombo będzie się naprawdę dobrze trzymało. Natomiast pudełko na zewnątrz przeleciałam białą farbą akrylową, a od środka lazur, to jest kolor orzechowy. Na zewnątrz pudełko będzie ozdobione papierem ryżowym. I ja zużyłam do tego 2 arkusze. Jak zwykle papier ryżowy przyklejam w 2 etapach. Najpierw przyklejam oczywiście klejem do decoupage, suszę, a następnie obszlifowuję. Papier ścierny 220 bądź 240. Szybciutko przelatujemy boki i jest idealnie. I takie wstępnie przygotowane pudełko jeden raz, ale bardzo dokładnie lakieruję całe od zewnątrz i w środku lakierem akrylowym matowym. Pudełko schnie, a ja zrobię wyciski z masy super lekkiej. I to, co jest według mnie niezbędne, to jeszcze mąka kartoflana i pędzelek, żeby wszystkie wyciski pięknie wychodziły z foremki. Wystarczy silikon opruszyć mąką, następnie wzór wypełnić masą super lekką i ona bez problemu wyjdzie z foremki. A jeżeli macie takie wzory, które są jakoś szczególnie głębokie, szczególnie trudne do wyciągnięcia, to można jeszcze przed wyciągnięciem całą foremkę z masą zamrozić i taki zamrożony wzór wyciągniecie bez problemu. W dzisiejszym filmie użyłam aż 3 różnych foremek. Ramki oraz sznury, które robię w tej chwili, pójdą na dozowniki do mydła oraz balsamu. A duży dekor zrobiony właśnie z tej foremki ozdobi pudełko. Wyciski zostawiam na całą noc oraz cały dzień do wyschnięcia. Dopiero potem przemaluję na kolory, które będą mi pasowały do pracy. Masa super lekka jest wrażliwa na wilgoć. Jeżeli nie odczekacie kilku godzin, jeżeli nie dacie jej wyschnąć, to podczas malowania może Wam się dosłownie rozejść w rękach. No dobra, lecimy z dozownikami. Tutaj przyklejam papier ryżowy i na 2 dozowniki wystarcza 1 arkusz. Trzeba trochę pokombinować, troszkę pouzupełniać, ale to, co widzicie u mnie, zostało ozdobione tylko 1 arkuszem. Oczywiście, jak żeby inaczej, troszkę pokombinowałam. Jeden dozdobnik zakleiłam cały, tak jak widzicie, a na drugim przykleiłam tylko pasek. Wiecie, jakie jest moje zdanie na temat kompletów i zestawów. Najlepiej, gdy wszystko do siebie świetnie pasuje, ale nie jest identyczny. Gdy każda rzecz jest odrobinę inna, ma swój charakter, ale w całości to wszystko fajnie wygląda. Gdy papier ryżowy wyschnie, lakieruję go lakierem akrylowym matowym, czyli jak zwykle. A teraz ciężka praca, pot, łzy, żeby dorobić farbę, która pasuje do całej pracy. Tutaj chyba wygląda, że to jest tak ciach-prach. Wcale nie. Ja czasami z pół godziny kręcę różne farby, coś dodaję, czegoś ujmuję, coś zmieniam, żeby ten kolor chociaż jako tako na końcu mi pasował. Okej, może być. Wyszedł taki delikatny zielony i nim przelatuję wszystkie wyciski. I gdy kolor dobraliśmy jako tako, czyli może być nie najgorzej, ale idealnie nie jest, to należy wszystko tym kolorem trochę pochlapać. I właśnie wtedy dzieje się magia, wtedy zaczyna do siebie wszystko cudownie pasować. Wyciski są już prawie ok, ale pomyślałam, że się jeszcze nad nimi troszkę poznęcam. Na sznurach dodałam delikatne poprzeczne paseczki, a wszystkie elementy delikatnie pobieliłam. To jest pędzel szczecinowy i odrobinę na tym pędzlu mam białej farby akrylowej. Na butelkach są takie napisy vintage, mydło oraz balsam i one powstały właśnie tak. Najpierw sam napis wymęczyłam w programie Canva, to jest bezpłatny program do tworzenia grafik. Wydrukowałam na drukarce laserowej, a teraz to wszystko troszkę postarzę, żeby pasowało do papieru ryżowego. Ładnie brzmi postarzę, a tak naprawdę pobrudzę. Tutaj mam odrobinę wody, do której dałam kropelkę lazuru.
tego samego lazuru, którym pomalowałam pudełko od środka, taki bardzo przyjemny brązik. Wysuszone, wycięte, przyklejone, na razie prezentuje się tak. I to jest dopiero dobry początek, bo jeszcze troszkę nad tymi naklejkami popracuję. Po pierwsze, bardzo mocno przyciemnię im brzegi, bo to znakomicie wygląda. Nawet jeżeli w tej chwili wygląda za ciemno, to teraz, całkiem fajnie. A dużo lepiej ten napis w rameczce będzie wyglądał, gdy dodamy mu odrobinę błysku. Ale błysk to za chwilę. Zaczęłam przylepiać, to już skończę. Zarówno ramkę, jak i sznury przylepię, żeby to już wszystko fajnie wyglądało. Przepraszam za wkładanie głowy w kamerę, ale robię to nawet nie wiem kiedy. Lakier 3D oraz wykałaczka. Trzeba nalać do środka i wykałaczką wszystko dokładnie rozprowadzić. Chociaż my robimy dokładnie, a to sobie i tak ścieka na boki. Przy czym uważam, że to całkiem fajnie wygląda. Nawet z bliska to pogrubienie przy bokach, tam gdzie lakier ściekał, wygląda całkiem fajnie. Są miejsca, gdzie on nawet popękał, ale wiecie co, to mi się podoba, to wygląda tak naprawdę vintage. No dobra, zostawię już w spokoju te naklejki, zrobię lekkie cieniowanie brzegów, przykleję ostatni dekor, no i pójdźmy do brzegu. W tym wypadku wydawało mi się, że cieniowanie brzegów pędzelkiem wyjdzie lepiej niż gąbeczką. Czemu? Nie wiem. Jak macie ochotę pocieniować gąbeczką, bo to jest oczywiście troszkę łatwiejsze, to oczywiście można. Ostatni dekor w kolorze zielonym delikatnie pobielę, bo to oczywiście będzie lepiej pasowało do całości. Przykleję i też podcieniuję, bo cieniowanie zawsze daje taki super efekt 3D. No ale jeszcze przykleję nóżki, bo praca na nóżkach zawsze wygląda dużo bardziej elegancko. No i jeszcze to końcowe cieniowanie i moją pracę łazienkową uważam za gotową. Zapomniałam Wam powiedzieć, że te dozowniki za 20 zł można kupić w Pepco. W białym kolorze nie wyglądały źle, ale myślę, że teraz mają dużo ciekawsze i piękniejsze życie. Co myślicie? Jeżeli coś Wam się w tym filmie podobało, to jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. Wszystkich, którzy lubią deku, zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. A kolejny film w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.